Witajcie w kolejnym odcinku z Wysp Świętego Tomasza. Tym razem ruszamy jeszcze dalej w głąb tej tropikalnej wyspy, położonej na środku Oceanu Atlantyckiego. Zobaczymy dawne plantacje kawy, ukryte w dżungli wodospady i codzienne życie mieszkańców tego niezwykłego miejsca. Po drodze dotrzemy też do miejsc, gdzie natura wygląda momentami jak z filmu, a im dalej będziemy jechać, tym bardziej będzie czuć, jak dzika i nieodkryta potrafi być ta wyspa. Zapraszam na film. Jestem właśnie na Monte Café, czyli wzgórz plantacji kawy, najbardziej znanej, jakie tutaj były za czasów kolonizacji tego kraju. Miejsce, które znajduje się 800 metrów nad poziomem morza. Dzięki temu ta kawa tutaj idealnie miała warunki, żeby rosnąć. Dobra, jestem w muzeum, tutaj jest też kafeteria. Oczywiście jak się na plantacji kawy, to trzeba spróbować kawy. Stąd pochodzi pyszna kawa Arabica. Arabica to jest moja ulubiona kawa. Byłem kiedyś na plantacjach kawy w Kolumbii. Dokładnie, w Kolumbii. Tam pierwszy raz zobaczyłem, jak rośnie kawa, jak jest zbierana. W takim owocu macie 2 ziarenka kawy. Tutaj możecie zobaczyć od początku, jak to wygląda. Takie coś się zbiera. Po otwarciu tego macie 2 takie ziarenka kawy, które i tak trzeba otworzyć jeszcze, bo one tu mają taką skorupkę. Później macie takie coś. Następnie się to praży. Tu macie już ziarenka kawy, a tu gotową. Pokażę Wam jeszcze troszkę bardziej, jak wygląda to miejsce. Tutaj. Zacząłem od muzeum, ale teraz pokażę Wam budynki, w których ludzie mieszkali, w których pracowali, gdzie tą kawę przetwarzali. Stacja benzynowa. No i bardzo szkoda, że nie ma tu żadnego ziomeczka, który by ze mną chodził i mi opowiadał trochę więcej historii tego miejsca. Pokazywał co i jak. No i tutaj można jeszcze zobaczyć lokalne życie mieszkańców. Tu to wszystko się działo. Ziarenka rozdzielane, segregowane, wymaczane, prażone. Wczoraj niestety, jak byłem tam też na tych plantacjach kawy, może jeszcze gdzieś tutaj się uda, nie plantacja kawy, tylko kakao. To chciałem kupić czekoladę. Podobno bardzo pyszna czekolada stąd też jest. Ale już wszystko pozamykane. Dość późno już tam byłem. Ale to też fajnie, bo byłem i był taki klimat tego miejsca. Było tak ponuro trochę i dodawało takie nutki adrenaliny, można powiedzieć. No i teraz parę minut dalej jazdy samochodem. Jedzie się do miejsca, gdzie będę ruszał. O, ale widzicie, jakie są banany. Na wodospad San Nicolas, który jest najbardziej znanym tu wodospadem, chyba najładniejszym w ogóle. Na wyspie São Tomé. Na szczęście pogoda się zrobiła ładna. Także może jeszcze się uda, żebym Wam pokazał, jakie ładne tutaj są plaże. Traska nie jest zła. Dobrze, terenowy samochód. 4x4. Ale natura tutaj jest cudowna po prostu. O nie! Dzika koza! Proszę Państwa, niezły obrót. No i dotarłem do wodospadu Świętego Nikolasa, São Nicolás. I byście pomyśleli pewnie, że trzeba do tego wodospadu iść jakoś, nie wiem, dżunglą, tak jak ja myślałem. Nie. Tam jest zaparkowane moje auto. Tutaj jest wodospad. Zero fanu. Specjalnie buty wziąłem, mówię, kurde, no pewnie troszkę będzie do trekkingu. Ale nie. Można sobie tutaj zejść na dół. No i właśnie pewnie te zdjęcia wszystkie, które widziałem, to ludzie, którzy sobie tu pykali. Dlatego można było pomyśleć, że tu się trzeba gdzieś jakoś przedzierać. No ładny wodospad, nie ma co. Tu w ogóle na tej wyspie jest dużo ładnych wodospadów.
Jadę teraz na Lagunę Azul, czyli najładniejsze miejsce, podobno tutaj z najładniejszą wodą przede wszystkim. Laguna, wiecie, w trasie może się czy parę razy zmienić ta pogoda, także po prostu jadę. Mam tam godzinę drogi. No i dojechałem na Lagunę Azul. O, to są te łódki, które wam chciałem wczoraj pokazać. Dokładnie, które są po prostu z pnia drążone i to są ich takie typowe łódki, na których jeżdżą na połowy rybacy. No, na tej już nie popływają raczej, ale tak mniej więcej wygląda. No i z góry to robiło wrażenie, trzeba przyznać. Naprawdę piękna, błękitna woda. Fajnie było. Teraz jest jeden problem, muszę jechać gdzieś znaleźć jakąś restaurację tu w okolicy albo kawiarnię chociaż. I podładować telefon, bo jak leciałem do Gwinei Równikowej, to albo mi ktoś rąbnął powerbanka z plecaka, bo miałem w bocznej kieszeni, albo mi wypadł gdzieś. O, to jest w ogóle też taka aleja baobabów. Zobaczcie, jak tutaj wyglądają te drzewa. A już niedługo, bo w drugiej połowie czerwca będziecie mogli zobaczyć aleję baobabów z Madagaskaru na moim kanale, ponieważ tam właśnie będziemy lecieć. Chcę to zobaczyć. Patrzcie, mały kościół, ciekawy. Nad brzegiem od razu. No, ja wracam teraz do miasta São Tomé, czyli stolicy wyspy. Po pierwsze na obiad, po drugie naładować telefon, a po trzecie pokazać wam troszkę, jak wygląda centrum, a później zaczynam kierować się na południe. Południe jest podobno też bardzo piękne, w sumie podobno ładniejsze niż północ, także nie mogę się doczekać. I tam jest też Park Narodowy, który zajmuje tutaj 30% powierzchni w ogóle tej wyspy, gdzie się znajduje jedna wyjątkowa góra, którą muszę obowiązkowo zobaczyć i wam pokazać. Ok, zamówiłem sobie kalulu, czyli danie, które jest tutaj najbardziej popularne, które typowo stąd pochodzi. Zaraz zobaczymy, co to jest. Coś takiego, dobra. Czy jest tutaj ryba? Są liście manioku. A nie wiem, chyba zrobili z kurczakiem. Albo to ryba? Nie, ryba, okej. No i oczywiście do tego dużo przypraw. No i to ma się wszystko ze sobą tak połączyć. Długo się tutaj gotuje. Dobra, najpierw zrobię próbę taką. Wygląda to całkiem apetycznie. Trochę bez smaku, no pewnie taki zapychacz typowy. No to smacznego! No i co wam mogę powiedzieć? O tym miejscu, no myślę, że spoko, warto zobaczyć, warto wpaść, jak się tu jest. Wilma Casa de Petiscos. Tak się nazywa. No to jest jedna z najbardziej polecanych restauracji w ogóle tutaj w São Tomé. Ale ładny, pokolonialny domek. No, a ja ruszam teraz na południe wyspy. A w ogóle nie powiedziałem, jak mi smakowało. Było ok. Ja to mam tak z tym afrykańskim jedzeniem, tak wiecie, 50-50. Ale nie było. Było to takie, że zjadłem po prostu. Zjadłem praktycznie całe. Śmierci w tym aucie. Ale drugi raz bym tego nie zamówił. Lubię próbować, ale raz i wystarczy. Katedra de São Tomé. Pierwszy kościół tutaj w tym miejscu powstał już w XV wieku. To jest oczywiście później był rozbudowywany coraz bardziej. No i teraz jest taka katedra ładna. Życie w mieście tętni na maksa. Miałem się tutaj przejść, ale stwierdziłem, że wolę jechać pokazywać naturę. Miasto jak miasto, dużo się dzieje, targ na środku i wszędzie coś sprzedają. Mi się czas kończy, także wolę pojechać tam, gdzie zaplanowałem.
O, to południowa strona wyspy. Naprawdę jest kozak. Są tak piękne widoki tutaj. Piękna jest ta wyspa, naprawdę. Pod względem natury cudowna. To jest hit. 2 godziny tutaj jechałem. 2 godziny w jedną stronę, podkreślam. W ogóle jakie piękne palmy. Żeby zobaczyć taki szczyt, który jest najbardziej kojarzony właśnie z tym miejscem. Jest za chmurami. Nie no, petarda, patrzcie no. Czekajcie, gdzie on teraz jest? Teraz jest z innej strony. No i moi drodzy, przed wami Pico Coa Grande, czyli szczyt Wielkiego Psa. Patrzcie, jak to niesamowicie wygląda. No i czym jest? Jest to monolit wulkaniczny, który ma 663 metry wysokości. Wyrastał po prostu ze środka dżungli. To jest niesamowite właśnie. Dobrzy wspinacze wchodzą na niego. Znaczy wspinają się, nie wchodzą. Ale jest to bardzo trudne. Poziom trudności jest tam naprawdę taki, że trzeba być kozakiem, żeby tam się wspinać. Najpierw się idzie długo przez dżunglę, wiele godzin. A później cyk na górę. Jechałem tutaj ponad 2 godziny, żeby to zobaczyć. Na szczęście trochę chmury przeszły, bo jeszcze przed chwilą nie było go prawie widać. Czytałem gdzieś, że wygląda to jak Jurassic Park. No i powiem wam, że no nie wiem jak tam wygląda, ale tu jest ładnie. Nie no, natura jest na tej wyspie topka. Tak w ogóle, to wszystko za mną to jest Park Narodowy Obo, który zajmuje tutaj 30% powierzchni tej wyspy, ale co jest niesamowite, że bardzo wiele z występujących roślin tutaj są roślinami endemicznymi, czyli dokładnie macie 700 różnych gatunków roślin, z czego 100 endemicznych. Dodatkowo też jest tak, że jest bardzo wiele rodzajów ptaków, które też występują tutaj. Na 143 rodzaje 28 jest endemicznych. Gdzieś napisało 26, niektórzy piszą za 28. No, nie będziemy się kłócić o 2 rodzaje ptaków, ale to jest niesamowite. Sao Tome jest uważane za jeden z najbezpieczniejszych krajów w całej Afryce. No i szczerze powiem wam, że bardzo bezpiecznie tu jest. W ogóle tu jest tak inny klimat niż w Afryce. Ja w ogóle wcześniej powiedziałem, że tutaj wygląda jak na Karaibach. Ale to było bardzo błędne. Nie mogę tak powiedzieć. Bo to stąd ludzi na Karaiby zawieźli. To statkami. Także tam wygląda tak jak tu. Tak powinno być dobrze. No ale z racji tego, że tam byłem najpierw, no to wiecie, no. Tak mi się skojarzyło. Jest bezpiecznie. Ludzie w ogóle nie zaczepiają, nie zwracają na was w ogóle uwagi. Drogi bliżej centrum oczywiście, bliżej stolicy są oczywiście dobre. Jak jechałem sobie myślałem, ale dobre drogi są, to zaczęły się psuć oczywiście. Ale no jest fajnie. Naprawdę jest fajnie i warto przyjechać tutaj i warto odwiedzić wyspy Sao Tome. Dobra, jeszcze sobie wymyśliłem, że pojadę tutaj na plażę zobaczyć. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale zaraz się okaże. Ja bym sobie zrobił, jakbym miał normalny samochód, a nie taki, powiedzmy, trochę terenowy. Nie przeszłoby to. Jak przyjeżdżacie tutaj, pamiętajcie, żeby sobie ogarnąć takiego mini jeepka właśnie. No, to wymyśliłem.
plaży, której nie ma. No nic, dobra, trzeba się zbierać z powrotem. W drogę powrotną 2 godziny do miasta. Zobaczymy, jak się będzie jechało. Ogólnie większość trasy jest ok. Nie ma co narzekać. Tutaj jest przerąbane. To są, albo nie ma w ogóle asfaltu, albo są takie dziury. No i wylatuję. Kolejny etap podróży. Ameryka Południowa. Całe szczęście, że tak podzieliłem, bo zaczynała mnie Afryka męczyć. Ale teraz będzie Ameryka Południowa, którą po prostu kocham. Później znowu Afryka, Europa i znowu Afryka. Z racji tego, że to była kolonia portugalska, no to oczywiście lot przez Portugalię. Fajnie to było. Bardzo dobrze będę wspominał ten kraj, tą wyspę. Cudownie zielona. Natura była po prostu nieziemska. Nie wiem, czy w ogóle w Afryce kiedykolwiek widziałem tak zieloną wyspę, w ogóle tak zielone miejsce. Pamiętam, że tym raz leciałem w życiu właśnie z Portugalii i nie było ciekawie. Oj, oj, oj. Szybka przysiadka w Lizbonie, na którą prawie nie zdążyłem. Dalej do Polski. Na krótki przystanek, parę dni. No i niestety taka pogoda mnie wita w Polsce. Miał być słoneczny weekend i się nie udało. Jak zwykle odbiera mnie Odkryj Auto. Jadę po samochodzik. Dziękuję, jak zwykle. Pozdrawiam, Marcin, serdecznie. Piękna BM-czka, czerwona, w deszczowy dzień. Jestem załamany delikatnie. Nigdy w życiu nie zdarza mi się czegoś gubić. Zgubiłem dokumenty, kartę z bankomatu, prawo jazdy, wszystko. Karta też nie problem, bo kartę sobie wyrobię szybko. Ale prawo jazdy to jest bardzo duży problem, bo w Ameryce Południowej bardzo mi było potrzebne. A teraz nie mam. To jest bardzo, bardzo zła informacja. Prawdopodobnie w Portugalii musiałem mi gdzieś wypaść. Nie wiem jakim cudem, ale musiało się tak stać. No i niestety. Wiecie co, zawsze jak przyjeżdżam do Polski, na przykład z takiej Afryki, teraz byłem 3 tygodnie w Afryce i widzę ten kraj, w jakim pięknym kraju wy żyjecie, jakim pięknym krajem jest Polska, jak tu jest czysto, zielono w ogóle, no cudownie, miasta piękne, czyste, Warszawa świetna w ogóle, no inne miasta też wiadomo, teraz jeszcze nie byłem tylko w Warszawie. Teraz jadę przez Podlasie właśnie, które jest pięknie. No, wielu ludzi nie docenia tego. W jakim pięknym, fajnym i bezpiecznym kraju mieszkają. Uwierzcie mi, że po tym, co widzicie u mnie na kanale, powinniście doceniać. I to bardzo. Nie wszyscy mieli takie szczęście w życiu, jak wy. Ale piękny zachód. Wow. Ale kolorki. Piękne Podlasie, moi kochani. Moja żona jest z Podlasia. Żarty żartami, ale Podlasie jest jednym z najładniejszych regionów Polski. I nie ma można tego podważyć. A dzisiaj jest jeden z najładniejszych zawodów. Patrzcie, jacy eleganccy państwo. Komuniści Tak. na komunie. Tak jest. Właśnie moja przerwa w podróży była z okazji komunii. No, ale za 2 dni lecę do Ameryki Południowej. Także kolejny odcinek zobaczycie stamtąd. Pozdrawiam serdecznie, a jak wam się podobało, zostawcie lajka. Pozdro.